cześć z Achtuby. I co, spróbuję, jak już przylecę wszystkie łowiska, to co, zawsze próbuję gdzieś pójść na Buffalo. I zobaczymy, jestem tutaj na tym, wydaje mi się, że to daleko rzuciłem, ale dobra, jestem na 141,97, ostatnio nagrywałem tutaj na tym 117. To jest ten jeden z tych trzech spotów, tak, ten i ten z takich pewniaków buffalowych. Zobaczymy, co tu bierze. Ja widzę, że tu ludzie łowią buffalo, a ja sobie właśnie chcę przetestować, czy faktycznie coś tu dzieje. I co, mam tutaj zanętę z kukurydzą w bazie i czerwonym krylem peletami, ile tylko się da. Tam jest całkiem nietypowy kąpik na tym, co tam gryzie teraz aktualnie. 6 metrów też daleko leci. Bo ja mam te zestawy ustawione na 8 metrów i wam zaraz pokażę. Nie ma czegoś takiego jak kukurydza pod kryla, nie? To mam założone czerwoną kukurydzę, czerwoną, tylko pod kolor. Tu mam dip i zobaczymy, co tu będzie brało. Coś tu siedzi i sam jestem ciekaw, co tu się będzie działo. Płotki lubią coś w tym rodzaju, więc w ogóle mam pomysł na płotki, na innym łowisku, na kukurydzę właśnie sztuczną, tak żebym musiał to sprawdzić jeszcze. Tu jest zestaw na sam pelet, 14 i mam te moje dziwne i plecionki w dziwnych kolorach i te litkory w dziwnych kolorach. Tu jest kryl 8 plus 12 z większym hakiem niż tutaj. To zawsze ja mam jakieś wymysły. Dobra, na początku wam filmu wmontuję ten zestaw, który najlepiej będzie oddawał. Tak myślę, że najlepiej zrobić. Że nie bądźcie zdziwieni, że pokazałem co innego niż później łowiłem albo w trakcie wyjdzie. No to tak zawsze moje ustawienie. No i co? Stoję, zobaczymy, co tu będzie brało. Pewnie za chwilę wyciągnę marker właśnie a propos tych kolorów. Chciałbym zobaczyć, jakie tu jest dno, bo nigdy nie sprawdzałem. A po coś ten marker w tej grze jest. Może spławik wyciągnę. Może bata wyciągnę i zamiast tej kukurydzy będę testował pelet czerwony kryl na spłowiczku. Całkiem jest to możliwe. Tu jest jakaś rybka. No i zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Czy to jest to? To jest to, co chcę łowić. Także to wpadło na sam pelet 14 czerwony kryl. I myślę, że to najlepsze rozwiązanie jest nie miksować z tego z czymś innym i tylko tak łowić, na to łowić. Dobra, to ja czekam, kombinuję i wam wrócę tutaj z kolejnym raportem. Dobra, trzeba chyba wrócić, bo no dosyć konkretne branie jest. Z tym, że jak to jest tutaj na tych pikerach, to te ryby tak bardziej pokazują się na tych wędkach niż normalnie, nie? I taka większa ryba to nie jest to. Mniejsze ryby też pokazują, że to takie duże są. A tak nie zawsze. Dobra. Tutaj się coś rozciąga, już marker mam wrzucony. Przede wszystkim chciałem marker wam pokazać, co się wydarzy tutaj, więc co, ciągniemy. Rzuciłem go trochę na 13 metrów. Powinno się dać przejść po całym łowisku. O, tak się ustawia, to będzie napis dobrze widać, jak wyskoczy oczywiście. Czyli nie mam za małej prędkości. Glina pokazuje. Czyli to typowo jak większość łowisk, bo większość łowisk właśnie jest gliniastych. 99% myślę miejsc, które obławiamy, to jest glina. Gdzieś tam rzadko się zdarzy, właśnie tak jak wczoraj na tym miedzianym znalazłem, że tam jest ten muł, ale teraz z tą gliną nie wiem, gdzieś patrzałem, pamiętam na 64 chyba na bursztynie, tam wydaje mi się, że było trawa, ale gdzieś bliżej, to nie było na 35 metrach. Taka ta półka taka 30 na 35 metrów to jest glina, bliżej była już trawa. Także można coś kombinować z kolorem właśnie tych litkorów. Trzeba coś wyczuć. Ja lubię kombinować.
zaczynam się nudzić, więc zaczynam wymyślać, nie? No ale coś do przodu trzeba robić. Generalnie to zapomniałem podstawowej funkcji, nie? To wczoraj rzucając zestaw, ten marker do wody, to tylko powiedziałem, a sprawdźmy w sumie, jak już rzuciłem, to sprawdźmy jaka jest głębokość, tak? I tutaj rzucając jest, o tak, 2,9, tak pewnie jak tak ustawię będzie 2,8, 2,7 metra głębokości. Czyli ten spławik ja mam źle ustawiony. Ja chyba z 1,8 metra musiałbym prawie do 3 ustawić grunt. No dobra. Mówicie, po to się przydaje marker. Jak się już nie ma co robić ze srebrem, to można sobie kupić kija, założyć najtańszy kołowrotek. No to jest coś, co miałem. Nie wiem, chyba dostajemy na początku gry taki kołowrotek. No i takie coś tam jest założone. No, zobaczymy, co tu się dzieje na tym spławiku. A, myślałem, że naciągłem ten zestaw tutaj, a to przecież nacisnąłem tylko przycisk wędki wywołania, więc jest branie tu na lewym zestawie też. I coś się przede wszystkim dzieje tutaj na tym spławiku. Muszę się jakoś tak ustawić, żebyście to dobrze widzieli. I co? Co to może być? Ja mam grunt ustawiony na 3 metry, więc ten zestaw w zasadzie przez chwilę tylko płynął i się zatrzymał. Jak tu wyczekać teraz buffalo ewentualne? Bo póki co to mi nic innego tu nie brało. To jest ten minus łowienia na spławik, nie? Spławik trzeba przypilnować, a na grunt jak coś siedzi, to raczej nie spadnie. No chyba, żebym widział, że tam jakieś coś dużego jest, roluje, to bym na to patrzał, ale tak to tam najwyżej spadnie jakiś taki 2-kilogramowy. Za dużo to nie będzie. Tylko co tu zrobić z tym spławikiem? Teraz się zastanawiam. Rzadko łowiłem na spławik buffalo. I w zasadzie nie wiem. Raz sobie dla żartów założyłem ciasto jajeczne. Chyba z 2 sztuki połowiłem. Nie pamiętam na którym miejscu. Ale raczej to było albo tutaj, albo tam na 117. I wam powiem, nie wiem jak to ciąć. Nie wiem jak to ciąć, zwłaszcza, że mam grunt tak ustawiony, że to leży na dnie i ten spławik inaczej się zachowuje, niż by było tak ustawione, że to płynie sobie, nie? Trudno. O, spróbujemy to moją dziwną metodą i się udało. Z tym moim podcinaniem nie wiem. Nie wiem co się dzieje, jak to się dzieje, że ja tą rybę zatnę. Haczykiem zahaczę, ale się udaje, dobra. No i co, rzucam w tą stronę. Trochę tu podciągnę. I za chwilę po tym jak to sobie będzie tam płynęło, to sobie stanie już nie będzie. Dobra, jest skarb tutaj, to mnie dziwi. Bo nie było, ale zmieniłem trochę ten zestaw i dałem teraz jeszcze grabarybę, pelet. Tu dałem też tego czerwonego kryla, co miałem. Oba w 14. No bo nie brało, ale to raczej nie brało z tego powodu, że jest noc. Te buffalo nie zawsze biorą. Właśnie w nocy, najlepiej gdzieś tam nad ranem, tak jak teraz to się zaczyna dziać. Do tego na tym spocie czasem się odpalały amury, czasem sazany. To fajne przełowy nocne były, nie? Ale w dzień właśnie to buffalo. Zobaczymy co tu się wydarzy. Pewnie wrócę do was z podsumowaniem. Chyba, że coś będzie fajnego tam się działo na tym spławiku. O, rekord tygodnia wyskoczył. Mało kto łowi na teleskop buffalo. No, chociaż dziwne jest sobota, nie? 2-kilogramowy to przecież nie za duże. Dobra, jest jakieś tam branie. Tu mam też na gruncie coś fajnego. O, to już jest ładne. Na razie co? No, jestem ciekaw, czy faktycznie, a może lepiej byłoby łowić na tego krabarybę. Nieraz tak łowiliśmy, chociaż to raczej przynęta była na brzane, nie? I co znowu z tym? Co znowu z tym zrobić? O, udało się. To bardziej na zasadzie udało mi się zaciąć, niż ja to wiem jak łowić. No ale jak więcej ryb będę zacinał, to może się dowiem jak to robić skutecznie.
I teraz będę pewnie nabijał sobie ranking rekordów tygodnia na spławik. Zobaczymy, co tu teraz się wydarzy. Jest jakieś branie tu na tym spławiku. Uprościłem trochę ten zestaw. Dałem to samo, co na tym zestawie. Płynie w bok. Aj, nie udało się zaciąć. Uprościłem go i dałem to, co jest właśnie tutaj na tym zestawie prawym. Sam pelet 14 kryl czerwony. I tu właśnie najczęściej są brania na to. Oczywiście na tym tutaj też biorą. Ale właśnie ja tu tego nie zmieniłem. Dalej jestem na tym ustawieniu pod dno glina. I musiałbym to też w sumie przestawić. Znaczy, przepraszam, nie glina, tylko muł. Musiałbym to przestawić. Także damy takie coś. I damy teraz jeszcze tutaj to red camo, co najczęściej używamy. I zobaczymy, czy coś się jeszcze tu poprawi w braniach. O tym zapomniałem, bo w pewnym momencie na tym zestawie ja sobie zmieniłem. To zapomniałem wspomnieć. Dałem ten lead pod glinę i dałem to red camo już. Też to nie przeszkadzało w ogóle w braniach. No, tak około godziny 7 zaczęły brać. Ale czekałem, żeby jeszcze troszkę więcej tych rybek powpadało, żeby wam to powiedzieć. Tam już, jak widzicie, 2 ryby spłoszyłem na tym spławiku. Trochę trzeba się nauczyć zacinać, jeżeli chodzi o spławiki Buffalo, bo to nie jest wcale takie proste, wygląda na to. Dobra, tu jest jakaś rybka i to chyba będzie największa. Bo póki co największą to miałem 5-kilogramową, to będzie chyba troszkę. Nie, troszkę tylko. Może minimalnie. No ale takie sztuki jakby wychodziły, to byłoby całkiem fajne. Tam się coś dzieje. Tam mi się wydaje, że się ten spławik zaczął unosić. O, karaś. Karasia to ja tu łowić nie chcę. Ale tam jakby coś fajnego brało na tym spławiku, to tak i owszem. Bardzo poproszę. Z takich uwag, jak mam jeden pelet, to wydaje mi się, że w tej pozycji on teraz płynie, a prędzej stał. Jakby ciężar na tyle duży był tego zestawu, że to już powodowało, że on opada. Trochę mnie dziwi. Troszkę bliżej jakby prędzej łowiłem. To też kwestia pewnie z tego wynika. Może za daleko rzucam. Dam tu bliżej tym razem i zobaczymy, czy to w ogóle stanie. Mówię, jak były te 2 pelety, to stało w miejscu, a teraz nagle nie ma problemu, nie? Sobie płynie. Ciekawa ciekawostka. I zobaczymy, czy się utrzyma, czy na następnym wejściu zobaczycie to gdzieś dalej. A tak się zastanawiałem, co to za ryba, co ona tak stuka puka. No to są te wspomniane amury. Na początku filmu chyba coś mówiłem na ich temat. 11 kg. Mówię, co on tak długo? Co tak się nie może zdecydować? Ta ryba. A to takie coś tu się pojawiło. A chwilę temu miałem też jakieś tam kilka bufalu i 2 płotki. A to na tym samym, tutaj na tym zestawie, gdzie jest sam pelet. No tak się mocno zastanawiałem, czy to jest branie kolejne, czy nie. Mówię, zatnę sobie. Nie wiem, czy się zdążył początek nagrać. Normalnie takie lekkie pukanie. Prędzej myślałem, że to jest coś w rodzaju, nie wiem, zahaczenie o dno. I pewnie sporo ryb przez co straciłem. Teraz zestaw wygląda tak. 2 ósemki pelety. Głębokość mam 330. O, i ten spławik. On w sumie częściej stoi. To jest jakieś dziwne, jakby teraz miało być jakieś branie. O, on w tej pozycji stoi. Trudno to nazwać staniem. Ale jak zaczyna się coś dziać, to ten spławik się właśnie tak wykłada lekko. I tą metodą może to jest odpowiedni czas, żeby zacinać, a ja czekałem, aż się coś wydarzy, później to nagle cisza następowała, kolejny rekord tygodnia. Pewnie przeskoczyłem sam siebie, bo
prędzej sprawdzałem to jedną rybą, pobiłem kolejną swoją rybę. Na pewno nie czerwone, tylko buffalo miałem wpisać. Dobra. I teraz tak, rekordy tygodnia, teleskop. No i teraz sam siebie nie przeskoczyłem. To jedną rybą przeskoczyłem, bo prędzej miałem 2-3, ale to już wskoczyłem wyżej. Także walka trwa, ale pewnie nie za długo jak na mnie, bo ja zawsze stoję godzinkę. A za jakieś 5 minut temu zanęciłem jeszcze sobie spodem 2 razy. No to będzie chyba największe buffalo. O ile to będzie w ogóle buffalo. Tylko on, dobra, jest buffalo. Na ten zestaw z tym peletem jeszcze nie było sytuacji, żebym miał jakąś inną rybę. Dobrze, płotki były, ale nie było karpia. Płotki nie są problemem, za płotki fajnie płacą. Do tego jakby wpadła trofeina, to też fajnie podbija wynik. Ale już znowu karpie są tu niepotrzebne. To też jest znowu jakieś dziwne branie tutaj na tym zestawie. W ogóle się połapałem. Mam tu łowić na 8 metrów, co wam dam na początku filmu. A ten zestaw miałem chyba na 11 ustawiony. Jak zwykle, dzień bez faila to dzień stracony. Tam parę podejść na tym spłowiku do zacięcia i oczywiście mi się nie udało. Co ja sobie przypomniałem? Ja pamiętam, że ja chyba celowałem zawsze na tą skrzyneczkę. A teraz tak zacząłem kombinować tu troszkę w prawo, tu troszkę inaczej, tu jakoś tam tu te metry nie takie jak powinny być. W ogóle to niektórzy ja wiem, że łowili w tą stronę. Także no. Także nie bądźcie mną. Łówcie prawidłowo przez całą godzinę. No, kolejny raz, gdy podnoszę tą wędkę, jest branie i nagle zaczyna coś tam na tych gruntówkach. O, i jeszcze ta na tej najlepiej amur, żeby był na tym środku. Ja, całkiem fajnie, jak zwykle, nie? Zupełnie jak na trollingu, jak wyciągniemy trzecią wędkę, zaczynamy sobie coś tam rzucać, bo na tych 2 wędkach na trollu ustawionych nie bierze. Wyciągniemy trzecią wędkę, jakąś spinningową łelkę, rzucamy. Nagle jest branie na wszystkich 3 wędkach. Zawsze tak jest. Zawsze. No chyba, że ktoś nie ma, to napiszcie w komentarzu. A jeszcze fajnie, jakbyście dali info. Może ktoś ma sposób na łowienie tych bufalo na spławik. Ja rzadko łowiłem. Całą godzinę teraz się uczę. Może macie sposób, to też zostawcie komentarz. Jak to w ogóle zacinać? Zwłaszcza, że utrudniającym elementem jest to, o widzicie, kolejna ryba spłoszona, że łowi się na rzece, że to płynie i dość mocno to przeszkadza. Okej, ja idę to sprzedać. Chyba, że coś za chwilę jeszcze uderzy, ale to już jestem prawie godzinkę. Zaczynałem o 20, prawie 2. Nie no, to już przekroczyłem ten czas. Okej, to czas to sprzedać. Pewnie tu nic nie będzie. Znając moje szczęście, oczywiście, że nie ma. Dobra. A tutaj myślę, że dałoby się dużo więcej. Jakbym łowił na 3 wędki gruntowe. Pewnie 3 gruntowe tylko na tym jednym samym pelecie czerwonym krylu. Więcej nie potrzeba, myślę, żeby pofarmić. Kolejna sprawa. No, dużo ryb straciłem na tym spławiku, nie? Jakbym miał trzecią wędkę taką samą, ale na gruncie, to bym pewnie połowił. Albo jakbym zacinał tym spławikiem więcej ryb, to też bym miał na pewno lepszy wynik. W każdym razie, jak wspomniałem, jak macie jakiś pomysł albo sposób na zacinanie tych ryb na spławiku, to dajcie znać. A ja tymczasem kończę i na razie.